jest dużo fajniejszych rzeczy na zewnątrz tego świata i dlatego ciągle jesteśmy na zewnątrz, prawda? Oglądamy, słuchamy na zewnątrz, bo wewnątrz jest trudno i brzydko. I tak sobie myślę, że to nasze wnętrze wygląda podobnie jak ta zewnętrzna strona tego budynku, który jest w remoncie. To tak jak nasza dusza może długo być w takim stanie nie za fajnym i będziemy patrzeć na nią i sobie myśleć, a brzydkie to jest, ja nie chcę tu być, brzydkie to jest, Jezus tu nie chce być. Bzdura, bzdura, Jezusowi się to podoba. A więc Brazylia raz jeszcze. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ach, powiedziałam to. Mam nadzieję, że już wy też potraficie przywitać się po portugalsku. Z lekko polskim akcentem jak nic, ale miejmy nadzieję, żeby nas nie jeden Brazylijczyk zrozumiał. Pozdrawiam w drugim vlogu z Brazylii. To jest tyle pięknych miejsc, ale wszystkie są zakomarzone teraz, bo padało długo i tych komarów się nam namnożyło. Więc nie wiem, czy znajdę spokojne miejsce, żeby wam powiedzieć jakieś przemyślenie głębsze. Ale idąc, mogę wam coś pokazać. Zobaczcie. Widać? To oto. To jest sadzenie storczyka na drzewie. Sadzenie storczyka na drzewie. Tak, storczyk, kochani, to jest pasożyt. Tak, mamy piękne pasożyty na tym świecie. To jest też głęboka prawda duchowa. Pasożyt może być piękny. Ten vlog, kolejny tu i tam z Brazylii, jest o szukaniu. Jak i pierwszy odcinek był o szukaniu, tak ten i też o szukaniu. W pierwszym
mówiłam Wam o moim szukaniu Chrystusa w Rio de Janeiro i o szukaniu oblubieńca w pieśni nad pieśniami. I skoro mówimy o szukaniu, to też mi się tak kojarzy z tym fragmentem Pisma, kiedy Jezus odchodzi, kiedy Jezus mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście. Jest ciężko w to uwierzyć, bo jak jesteś z Jezusem, jesteś z Nim blisko i możesz z Nim przebywać, możesz z Nim rozmawiać, widzisz Go, widzisz wszystkie cuda, które On czyni. To jest to, czego doświadczali apostołowie, prawda, że byli z Nim cały czas i to było przecież nie do przecenienia doświadczenie. To było najlepsze, co ich mogło w życiu spotkać, żeby być z Jezusem i słuchać Go i być z Jezusem, raz jeszcze być z Jezusem, po prostu. Nawet gdyby nic nie mówił, samo to, że byli z Nim być i na Niego patrzeć. I nagle On odchodzi. I nagle On odchodzi i mówi, że pożyteczne to będzie dla nich. Och! No ale właśnie, my żyjemy już w tych czasach po niebowstąpieniu. My żyjemy w tym czasie, kiedy apostołowie, którym pewnie zdarzyło nam się nieraz w życiu zazdrościć, my Jezusa nie możemy już tak oglądać, jak oni Go oglądali, nie możemy z Nim tak rozmawiać, jak oni z Nim rozmawiali, nie możemy patrzeć na takie Jego cuda, jakie oni oglądali. I jest to trudniejsze. To jest ta inna forma przebywania z Bogiem, to jest ta nowa duchowa forma, której musimy się wszyscy uczyć. Jak przebywać z Bogiem, jak być z Nim, jak żyć z Nim, jak Go widzieć, słyszeć, a czasem nawet i odczuwać, pomimo że nie jest już w ciele razem z nami. A może jest wcielony, jest obecny w drugim człowieku. No właśnie, jest. Ale tak, uczymy się tego obcowania duchowego z Bogiem, uczymy się tego, jak żyć z Bogiem w codzienności, z Bogiem, który jest niewidzialny i na pewno na jakimś etapie naszej drogi to było dla nas bardzo trudne. Może jest teraz trudne. Może spotkaliście nieraz w życiu człowieka, któremu było z tym bardzo trudno i też może jakoś to używał jako jeden z takich argumentów na to, żeby powiedzieć, że Boga nie ma, no bo skoro jest niewidzialny, nieodczuwalny, niesłyszalny, no to Go nie ma. No ale raz jeszcze, szukamy. Temat naszych zamyśleń brazylijskich to jest szukanie. Szukamy Boga. Jak jechałam na tą wyprawę do Brazylii, powiedziałam do tych obu Ameryk, czyli jest dużo różnych nagrań vlogowych. I te są już końcowe z tego właśnie wyjazdu do obu Ameryk. I gdy jechałam, mówiłam, że zabieram was ze sobą. Zabieram was ze sobą w sercu, w modlitwie i zabieram was ze sobą też poprzez te nagrania. Prawda, że będziecie mogli te miejsca odwiedzić razem ze mną. Dzięki temu oto sprzętowi, który wam te miejsca pokazuje, a ja jeszcze robię wam jakiś komentarz do tego. Ufam pomocy dla was w życiu. No bo właśnie, bo kto by nie chciał pojechać do takiej Brazylii? Pewnie, żeby się chciał pojechać, zwiedzić, zobaczyć, poznać nową kulturę, nowe miejsca. Mamy w sobie trochę takiej ciekawości, to dobrze. Czasami może za dużo mamy tej ciekawości, za dużo jakiejś zachłanności życiowej, to niedobrze. Ale co jest istotne, zobaczcie, żebyśmy gdzieś odkryli takie szczęście w sobie, które da nam taką wielką wolność, że bez względu na to, czy będziemy mogli gdzieś wyjechać, czy nie będziemy mogli nigdzie wyjechać, bez względu na to, gdzie będziemy, w jak pięknym miejscu lub jak brzydkim miejscu świata, to będziemy mieli szczęście w sobie. Faustyna pisze, nie szukam szczęścia poza własnym wnętrzem. Co takiego jest ekstra we własnym wnętrzu, żeby nie szukać szczęścia na zewnątrz? Przecież szczęście na zewnątrz jest dużo szczęśliwsze, prawda? Jest dużo fajniejszych rzeczy na zewnątrz tego świata i dlatego ciągle jesteśmy na zewnątrz, prawda? Oglądamy, słuchamy na zewnątrz, bo wewnątrz jest trudno i brzydko. Myślę, że to jest takie fajne miejsce, w którym nagrywam. Dla mnie jest tu dużo piękna, takiego piękna artystycznego, prawda? To może nie jest takie oczywiste piękno, bo oczywiste by było, gdyby to było pięknie wymalowane i naprawione, ale mi się to tak podoba z tymi wszystkimi niedoskonałościami, które to teraz ma. I tak sobie myślę, że to nasze wnętrze wygląda podobnie jak
ta zewnętrzna strona tego budynku, który jest w remoncie. I to tak jak nasza dusza, może długo być w remoncie, może być w takim stanie nie za fajnym. I będziemy patrzeć na nią i sobie myśleć, a brzydkie to jest. Ja nie chcę tu być. Brzydkie to jest. Jezus tu nie chce być. Bzdura. Bzdura. Jezusowi się to podoba. Nie dlatego, że to już jest stan dokończony i on tego nie będzie ulepszał, remontował, malował, tynkował, zdzierał farbę, zabezpieczał, izolował, żeby wilgoć nie wchodziła. Będzie to wszystko robił. Panowie tutaj mogą dopowiedzieć, co trzeba zrobić z tym budynkiem. Proszę bardzo, napatrzcie się. I panowie, proszę w komentarzach napiszcie, co trzeba zrobić z tym budynkiem, żeby on wyglądał ekstra. Nie tylko wyglądał ekstra, ale naprawdę ekstra, żeby się w nim żyło i żeby ekstra długo wyglądał tak dobrze, jak będzie wyglądał w pierwszym dniu po odbiorze budynku. No ale właśnie, zobaczcie, Faustyna mówi, nie szukam szczęścia poza własnym wnętrzem, w którym mieszka Bóg. Zobaczyć, że to wszystko jest wnętrze, w którym mieszka Bóg. Że ten budynek to jest miejsce, które Bóg wybiera. Ta moja dusza, ta moja niedoskonała dusza, ten mój bałagan, te miejsce, które trzeba wyremontować, odmalować, zabezpieczyć, może dokopać się do samych fundamentów, żeby to wszystko dobrze przygotować na długie i piękne życie, żeby nie tylko zrobić zewnętrzną kosmetykę, która zaraz zacznie odpadać. Właśnie, szukać Boga we własnym wnętrzu. Nie zrażać się tym, że tam jest bałagan, że tam może być właśnie trud do podjęcia, że trzeba będzie te remonty podjąć razem z Jezusem. On nie będzie robił tych remontów sam. On chce, żebyś ty je robił z Nim. I On ci będzie oczywiście pomagał. On będzie głównym architektem, on będzie głównym projektantem i głównym wykonawcą tego remontu. Ale On też chce, żebyś ty w tym remoncie miał swój udział. On nie zrobi tego wszystkiego za ciebie. Nie zrobi tego za mnie. To jest nasza wspólna praca. Ale co jest ważne, żebyś ty chciał ten remont zrobić. Nie bał się wejść do tego budynku, stanąć przed nim na zewnątrz, zobaczyć, co jest do zremontowania, nazwać to, porozmawiać o tym z Jezusem, porozmawiać o tym, jaki plan będziecie mieli. Nie szukam szczęścia poza własnym wnętrzem, w którym mieszka Bóg. Niech te słowa Faustyny będą dla nas taką inspiracją do tego, żeby rzeczywiście wejść do wnętrza. Choćby nie wiem, jak było brudne i brzydkie i w stanie takim do remontu. Wejść do własnego wnętrza. Z Jezusem, zaprosić Go tam, o tak. Zaprosić Go tam. Wierzyć, że On tam wejdzie, że On nie będzie załamywał rąk, mówiąc, nie, z tym się nic nie da zrobić. To już jest taki stan opłakany, że tutaj już się nic nie da zrobić. On jest mistrzem wszelkich napraw. Więc zaprosić Go do wnętrza i szukać tam swojego szczęścia. I wtedy, bez względu na to, gdzie będziemy, na jak długo będzie dane nam gdzieś wyjechać, będziemy szczęśliwi. Myślę, że z czasem człowiek przestaje w ogóle pragnąć jakichkolwiek wyjazdów. Jak one się zdarzają, to się zdarzają. Jak się nie zdarzają, to się nie zdarzają. I jest okej. Bo jest coraz bardziej szczęśliwy sam ze sobą, sam z Bogiem w jego sercu i tam odkrywa największe, fascynujące przygody. I te zewnętrzne już są tylko zewnętrzne. Natomiast te wewnętrzne są najbardziej karmiące, najbardziej satysfakcjonujące, najbardziej przemieniające i najbardziej upragnione. Wiecie, tysiące zdjęć na Instagramie, które mogą być piękne, ale ja też tam parę wrzuciłam i jeszcze wrzucę pewnie.
I jest w nich dużo piękna, ale no, tych wewnętrznych podróży nie da się sfotografować, nie da się pokazać na Instagramie. One są najistotniejsze. Więc zachęcam Was do tego uczenia się, obcowania z Jezusem, przebywania z Jezusem w tej formie takiej już po zmartwychwstaniu i po wniebowstąpieniu, kiedy On jest duchowy i kiedy nie można już Go tak oglądać, jak oglądali Go apostołowie, uczniowie, kiedy nie można z Nim tak przebywać, jak przebywali z Nim ludzie na dzisiejszym terenie Ziemi Świętej, tylko trzeba się uczyć przebywać z Nim duchowo. Życzę Wam wytrwałości w tych poszukiwaniach Boga wewnątrz. Zachęcam Was do tego też, żebyście pisali w komentarzach do tego vloga pytania. Jakie macie pytania odnośnie życia wewnętrznego, życia duchowego, życia z Bogiem, szukania Go we własnym wnętrzu, szukania Go w życiu, jak Go szukać. Jeżeli macie takie pytania, albo konkretne już jakieś bardzo konkretne pytania, bardzo konkretne może wątpliwości, albo takie doświadczenia, których nie rozumiecie, to albo w komentarzu do tego nagrania, albo w mailu, czy w jakiejś wiadomości prywatnej napiszcie mi o tym, w zależności od tego, jak to osobiste jest i jak bardzo chcecie, nie chcecie, żeby to było czytane przez ludzi. I będę wiedziała dzięki temu, jakie tematy chcecie, żeby poruszać. I jak będę wiedziała coś na jakiś temat, to będę nagrywać kolejne vlogi, czy jakieś inne typy nagrań, żeby Wam na te pytania odpowiadać i pomagać. Jeżeli będę wiedziała jak. Jak nie, to może się kogoś mądrzejszego zapytam i też coś nagram. No, także odwagi. Piszcie o Waszych poszukiwaniach i o tym, czego chcecie, żebym dla Was poszukała i nagrała. No zobaczcie, jaka piękna rudera. No jest coś tak pięknego i zobaczcie, nawet życie tutaj jest. Nie bójmy się tej naszej rudery. Tam się życie rodzi. Jeszcze więcej życia. W tych wszystkich pęknięciach. Życie. Życie. Pozdrawiam Was z Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Z Bogiem. Mam nadzieję, że podobało Wam się u moich sióstr, u naszych sióstr w Brazylii. Biorą się za to dzieło, wielkie dzieło odremontowania dużego budynku i zrobienia z tego domu rekolekcyjnego. Jeżeli chcecie, Wy też możecie mieć wkład w to dzieło. Jak można im pomóc, znajdziecie w opisie do tego wideo. Zachęcam, zapraszam, z Bogiem. Jest coś niezwykle pięknego w tym widoku z naszego klasztornego balkonu. Muszę go jeszcze raz nagrać. To jest moje ostatnie 5 minut w Brazylii, w naszym klasztorze. I tak, muszę Wam jeszcze raz pokazać ten piękny widok. Nie wiem, po prostu dla mnie jest the best.
que eu mais gosto em Santa Faustina é que ela deixa a gente próximo de Jesus, né? Não é Jesus distante da gente, ele conversa com ela, é como se ele conversasse comigo. Então eu gosto da proximidade que Santa Faustina traz de Jesus para a gente. A Divina Misericórdia traz esperança, tanto para o mundo quanto para mim. Então eu gosto de rezar a Divina Misericórdia, gosto muito da devoção, porque mostra que Jesus ele vê o que eu estou passando, sabe de tudo e traz essa esperança para mim. Eu escolhi entrar para a congregação das Irmãs de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, porque aqui Jesus misericordioso é valorizado, é divulgado como merece ser, é dada a verdadeira importância que a devoção tem. Eu gosto de assistir filmes de ação, filmes policiais, eu gosto de dançar balé, assistir futebol, escrever, jogar videogame e tocar piano. Que Deus abençoe e confiem sempre em Jesus. Obrigada, Jankuyen. Deus abençoe. God bless Bom you. dia. Good Boa morning. tarde. Good afternoon. Boa noite. Good night. Jesus, eu confio em vós. Jezu van Tobie. Por favor, Proszę. de nada. Nie ma za co. Congregação de Nossa Nossa Senhora Senhora, Mãe da Misericórdia. Misericórdia. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.